Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Tym razem jest to film z takiego gatunku, którego jeszcze u mnie nie było. Będziemy wspólnie testować nowość od marki Radkar, czyli sznurki do szycia na maszynie. Zobaczcie, tutaj jest kółeczko, które przygotowałam przed chwilą. Zrobienie go zajęło mi naprawdę parę minut. Jest to specjalny sznurek, bardzo sztywny, z takim specyficznym rdzeniem poliestrowym w środku, który właśnie sprawia, że sznurek jest taki no bardzo twardy i bardzo zbity i można nim łatwo przy pomocy zwykłej domowej maszyny do szycia, bo ja nie mam żadnej maszyny przemysłowej, nic z tych rzeczy, zwykła, najzwyklejsza maszyna do szycia i można wyczarować z takiego sznurka naprawdę cuda. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób takie szycie ze sznurka rozpocząć. Pokażę, jak przygotować okrągłe podkładki. No i co możemy zrobić dalej? Zabieramy się do pracy. Zaczynamy. Tutaj jest moja maszyna, jak widzicie, taki totalny zwyklaczek. Widać tutaj model, możecie sobie sprawdzić, jeżeli jeszcze maszyny nie macie i się zastanawiacie nad kupnem, no to ta jest moja. I najważniejsza rzecz na początku, musimy wybrać odpowiedni ścieg. U mnie ścieg C to jest ścieg zygzaczek i właśnie zygzaczkiem szyjemy na maszynie. Mam wybrany długość i szerokość ściegu. Wybrałam sobie najszerszy ścieg, żeby ładnie mi brzegi sznurka łapał, żeby nie było z tym najmniejszego problemu. No i też nie szyję zbyt gęsto. Zobaczmy, czy tutaj będziecie to widzieć. Troszeczkę, odrobinkę widać, jak wygląda ścieg. Dopasowujemy sobie nitkę kolor nitki do koloru sznurka. Przeróżne nitki dopasowane do kolorów sznurka są również dostępne na stronie Passementerie, na stronie sznurki bawełniane, sznurki-bawełniane.pl. Zresztą namiary zostawiam Wam w opisie. A teraz zobaczmy, w jaki sposób rozpoczynamy najprostszą sznurkową, chciałam powiedzieć szydełkową, ale nie, sznurkową, ale szyciową robótkę w formie okrągłej. Co ja robię na początku? Dosyć ważna sprawa. Zobaczcie, ten rdzeń, który jest w środku, jest taki specyficzny. Wyciągamy dosyć długi kawałek ze środka i go wycinamy. Warto to zrobić, będzie nam dużo łatwiej rozpocząć robótkę. I po wycięciu rdzenia zaczynamy zwijać sobie ten nasz sznurek w kółeczko. Zwijamy w ten sposób, żeby te włoski ewentualne, żeby one były schowane pod spodem. I zobaczcie, żeby ta końcówka sznurka idąca do kłębka była po prawej stronie. Widzicie? Tutaj, w tą stronę zwijamy zawsze, ponieważ w ten sposób również będziemy za chwilę to kółko kłaść na maszynie. Szyjemy sznurek w ten sposób, że on jest idący, ta końcówka idąca do kłębka jest po prawej stronie. Takie kółeczko mniej więcej przygotowujemy i już takie gotowe kółeczko, uważamy, żeby nam się to tutaj nie rozplątało, wsuwamy pod stopkę i teraz kilka przeszyć na krzyż i na skos wykonujemy i to będzie nasze początkowe przeszycie. Jest to dużo łatwiejsza wersja niż żeby od samego początku zszywać, obkręcając sobie ten sznur. Teraz zobaczcie, tak jak wspomniałam, układamy zawsze robótkę szytą w ten sposób, żeby końcówka idąca do kłębka była po prawej stronie. Podkładamy sobie tutaj, gdzie zaczyna się to przeszycie, stopka w dół, kilka przeszyć zabezpieczających.
do przodu, do tyłu i później już lecimy, obkręcamy sobie to początkowe kółeczko, pilnujemy, żeby było tutaj wszystko na środku. Ładnie nam stopka prowadzi sznurek, my mamy tylko powolutku wykonywać przeszycia, obkręcamy sobie to kółeczko no i reszta będzie się robiła sama, tak naprawdę po prostu będzie nam powstawała piękna, okrągła podkładeczka. Zobaczcie, największą robotę wykonuje lewa ręka. Staramy się kręcić tym kółeczkiem tak, żeby nam ten ściek nie uciekał, żeby nie przeszyć tylko tego sznurka, który idzie do kłębka, albo tylko podkładki, żeby rzeczywiście było łapana i lewa, i prawa strona. Najważniejsza tutaj jest szerokość ściegu. Przy tym zygzaku to nie może być zbyt wąski ten szef, bo po prostu będzie nam uciekało. Tak to wygląda, zobaczcie, parę sekund i ładne kółeczko już powstaje. Uszyję trochę więcej i spotkamy się za moment. Uszyłam większy fragment, zobaczcie, całkiem sprawnie to idzie, bardzo, bardzo łatwo ten sznurek podąża pod stopką w ogóle bez najmniejszego problemu. No i teraz, co możemy więcej tutaj zdziałać? Wymyśliłam sobie, że chciałabym zrobić na przykład podkładkę pod filiżankę, ale z takimi kocimi uszami. I co mam na myśli? Co ja teraz zrobię? Zobaczcie, można zrobić coś takiego, że złapiemy sznurek w ten sposób i już mamy pierwsze uszko. Więc zamiast lecieć w tą stronę, ja sobie w tym miejscu zrobię parę ściegów takich zabezpieczających, czyli trochę do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Następnie przelecę tutaj ściegiem po tej stronie, zostawiając to moje uszko i przejdę do drugiego ucha. Nic trudnego, a już powstanie coś ciekawego. Mogę sobie teraz troszeczkę skrócić ścieg. I lecimy. Z powrotem zmieniam ścieg na najszerszy, podkładam tę stronę, no i znowu zabezpieczające przeszycia, trochę do przodu, trochę do tyłu. Jeszcze kawałek do przodu i formujemy drugie uszko. Zmieniam ścieg na trochę bardziej wąski. Oczywiście można zmierzyć te odległości, można zmierzyć sznurek, który jest na uszko. Ja to robię na oko. Ścieg z powrotem na najszerszy zygzak. Do przodu i do tyłu. I lecimy dalej. Tak naprawdę to jedno okrążenie wystarczy, żeby już nam tutaj powstało coś bardzo, bardzo ciekawego. Można zrobić jeszcze jedno okrążenie, tym razem przeszywając sznurek wokół tych uszek.
Jak chcemy już zakończyć podkładkę, to polecam obciąć sznurek. Następnie ponownie wyciągamy rdzeń ze środka, przycinamy go i przeszywamy do końca tak, żeby tę końcówkę schować pod robótką. Obcinamy niteczki i zobaczcie, co nam powstało za piękność. Może trochę te uszka nie są idealnie równe, może tutaj nawet można to poprawić, troszeczkę zmniejszyć to lewe uszko, ale czyż to nie jest coś absolutnie ciekawego? Myślę, że naprawdę szycie ze sznurka bawełnianego to jest bardzo, bardzo fajna zabawa i warto coś takiego zrobić. W parę minut mamy taką podkładkę, a za chwilę pokażę Wam, co na bazie takiej okrągłej można jeszcze stworzyć. Uszyłam kółko i teraz zobaczcie, w jak łatwy sposób z takiej okrągłej bazy możemy zrobić koszyczek. Koszyczek szyty na maszynie ze sznurka bawełnianego. Jedyne, co musimy zrobić, to po prostu unieść tę okrągłą, szytą część i w ten sposób ją prowadzić teraz. Zaczynamy szyć dalej i cały czas kręcimy tym kółeczkiem, ale podając je sobie właśnie w ten sposób do góry. Zobaczcie, co się dzieje. Już tutaj widać, że zaczyna nam się robić miseczka. W ten sposób kręcimy tą częścią robótki, szyjemy dalej i zobaczycie, co powstanie za chwilę. Jeśli potrzebujecie niższej miseczki na coś, to bardzo proszę, gotowe, parę metrów sznurka i jest gotowa. Ja będę szyła dalej i zobaczę, jak wysoki koszyk uda mi się uzyskać z tej resztki sznurka, którą tutaj mam. Myślę, że wykorzystam go jako osłonkę na doniczkę. Widzę, że mój koszyczek dosyć mocno rozszerza się na boki. Przy mojej poprzedniej próbie szycia na maszynie właśnie miałam ten problem, próbowałam zrobić torbę i ona bardzo się rozszerzyła. Rozwiązanie jest łatwe, po prostu musimy podnieść wyżej. Musimy podnieść wyżej i kierować ten sznurek jeszcze bardziej ku górze. Kierować jeszcze bardziej na płasko tę gotową część robótki. Wtedy nam się nie będzie już tak bardzo rozszerzało. Ona się rozszerza, kiedy w ten sposób tutaj ciężar tej robótki nam się kieruje w dół, więc trzeba to po prostu przytrzymać wyżej i teraz problem powinien zniknąć. Zobaczcie, kiedy zaczęłam trochę bardziej przytrzymywać koszyk ku górze, rzeczywiście ten brzeg przestał się aż tak bardzo rozszerzać. Dzięki takiemu połączeniu mój koszyk na pewno będzie miał bardzo, bardzo specyficzny i ciekawy kształt. Ta moja osłonka na doniczkę. Mam już końcówkę sznurka i specjalnie go tak złapałam, żeby Wam pokazać, jaki on jest sztywny. Zobaczcie. Trzymam go w dłoni, a on po prostu nawet tutaj mi nie opada. Rewelacja. W mojej paczuszce było w tym kawałku dokładnie 38, zobaczcie, 38 metrów sznurka. I ja z tego zrobiłam tę maleńką podkładkę na próbę,
tę podkładkę kotka, którego pokazywałam Wam przed chwilą, i całkiem spory koszyk. Zszyję ten sznurek do końca, żeby nie marnować, ale zobaczcie, jak dużo można wykonać tylko i wyłącznie z 38 metrów, a prawdziwy taki cały motek ma aż 100 metrów tego sznurka. Została mi końcówka już sznurka, więc klasycznie, tak jak pokazywałam wcześniej, wyciągamy kawałek rdzenia, obcinamy go, ściągamy ten sweterek jakby z powrotem i przeszywamy do końca. Tę końcówkę chowamy tak, żeby była w środku robótki. O, w ten sposób wykonujemy to ostatnie przeszycie. Jeżeli nie będzie nam się tutaj podobał ten brzeg, to również można tutaj na przykład naszyć jakąś skórzaną metkę z napisem handmade. To już wszystko zależy, jak nam estetycznie ten brzeg wyjdzie. Osłonka wychodzi ogromna, ale bardzo dobrze. Ja absolutnie uwielbiam roślinki doniczkowe, więc jeden z moich ostatnich zielonych nabytków zyska przepiękny, nowy domek handmade. Myślę, że brzeg wyszedł całkiem nieźle i całkiem estetycznie. Oto małe podsumowanie. Na tym ostatnim filmiku widzicie wszystko, co udało mi się uszyć ze sznurka bawełnianego na maszynie. Nie miałam żadnych problemów z szyciem. Maszyna moja również nie miała problemów, a tak jak wspomniałam, nie jest to jakiś nie wiadomo jak wysoki model. Mój nowy kwiatuszek zyskał przepiękną osłonkę. Mam też dwie podkładki i to wszystko udało mi się uszyć tylko i wyłącznie z 38 metrów sznurka. Sznurek bawełniany do szycia marki Radkar jest dostępny w wielu przepięknych kolorach. Warto zajrzeć na stronę internetową, zostawiam Wam oczywiście namiary w opisie filmu, a teraz już bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobają tego typu filmy i czy macie ochotę na więcej tutoriali, jak szyć ze sznurka bawełnianego na domowej maszynie. Dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.